Witam. Dzisiaj wracam do Parkerów i do dość ciekawego modelu pod nazwą VP. Skrót od Very Personal, jak widać na tych starych ulotkach, w którym to modelu można było ustawiać sobie stalówkę pod odpowiednim kątem. Tyle wstępu i zacznijmy od tego, że udało mi się upolować taki oto zestaw w pudełeczku. Nawet tu z dołu widać numer tego modelu, pudełka, opakowania zestawu. Jest dość sfatygowane, ale takie tylko udało mi się upolować. Widać tu jeszcze w środku resztki napisów. No i oczywiście mamy zestaw pióro z ołówkiem automatycznym, który tutaj trzyma się dość słabo, ale się trzyma. Niestety nie było w tym zestawie żadnej dokumentacji. Zacznę od prezentacji ołówka. Tutaj mamy pozłacaną skówkę, jeśli tak można powiedzieć. Tu jest oznaczenie VP. Trudno to dostrzec przez bliki światła, ale widać napis Made in USA. Model ten produkowany był w latach 1962-64, a więc przez dość krótki okres. I tutaj widzimy właśnie na ołówku takie 3 wcięcia, z tego 2 karbowane, które mają zapobiegać ślizganiu się uchwytu palców. Przez obrót skówki wysuwamy i chowamy. Grafit po zdjęciu widzimy skamieniałą już gumkę, a po jej wyjęciu dostajemy się tutaj do pojemniczka, w którym uzupełniamy grafity. W bardzo dobrym stanie jest ten ołówek, ma wszystkie elementy, nic mu nie brakuje, tak więc tutaj udało mi się upolować kompletny zestaw funkcjonujący. No ale najważniejszym jego elementem jest oczywiście pióro wieczne, ten sam projekt graficzny. Tutaj widzimy linie wzdłużne, nacięcia na pozłacanej skówce, klasyczna strzałka parkerowska i te same napisy, i loga, które widzieliśmy poprzednio. Jewel ten sam w takim szarym kolorze. Pióro też jest oczywiście szare, jak widać zakończone tutaj takim podobnym elementem jak skówka. Po zdjęciu skówki widzimy taki cienki pierścień, podobny do 61, złotą stalówkę zbliżoną do modelu 65 i potem 75 i takie same wcięcia tutaj na sekcji z karbowaniem ułatwiającym trzymanie, a na górze widzimy tu taką strzałeczkę, która pozwala na łatwiejsze pozycjonowanie tej stalówki odnośnie tego uchwytu tutaj wygrawerowanego czy wyciętego, i to właśnie jest ta personalizacja. Można sobie ustawić kąt natarcia stalówki na papier w zależności od tego, jak trzymamy. Tutaj już widać właśnie, że te 2 elementy ułatwiają trzymanie i stalówkę możemy sobie tutaj odpowiednio nachylić do papieru, tak jak przywykliśmy do pisania ją najlepiej trzymać. Skówkę można założyć z tyłu, jest wprawdzie metalowa, ale nie odczuwam specjalnie tu jakiegoś przeciążenia ku tyłowi. W środku jest system jak mocowania skówki jak w Parkerze 51, a tutaj widzimy konwerter. Naboje oczywiście nie pasują. To jest jeden z niewielu specjalnych konwerterów robionych tylko i wyłącznie do tego modelu. Nie przypominam sobie, żeby w jakimś innym parkerowskim modelu ten sam system konwertera zastosowano. Oczywiście można nabierać poprzez zamoczenie stalówki, natomiast
Ten konwerter ma tutaj taki długi element końcowy, który wchodzi do pióra, a który można zanurzyć w kałamarzu, żeby stalówki nie paskudzić i nie trzeba było ją czyścić. Tak oto zanurzona w atramencie końcówka, kilka naciśnięć i mamy atrament nabrany. Jeśli ktoś kupi ten model pióra bez tego konwertera, to niestety sobie nie popisze, bo nic innego tutaj do tego modelu nie będzie pasowało. Jeśli ktoś więc będzie polował na ten konkretny model, musi pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy jest z nim konwerter. Czas na porównywanie wymiarów z parkerowskim duofoldem Centennialem, Sonetem Lamy All-Star i Pelikanem 140. Widać, że to między duofoldem a sonetem takiej długości jest pióro, co się przekłada na 138 mm długości przy zamkniętym piórze, a bez skówki mamy 12 cm i 7 mm. Średnica sekcji to centymetr, a w najgrubszym miejscu korpusu mamy 11 mm. Co do wagi, to pióro waży 21 gramów, natomiast tyle samo także waży ołówek. Czas na próbkę pisma. Tutaj mamy stalówkę złotą grubości F. Jak widać, być może jest to atrament Parkera Blue Black. Stalówka w takim średnim rozmiarze F-kowym. Nic tu już nie przerywa. Nie jest specjalnie sfatygowana, mimo tych wielu lat troszkę można docisnąć, ale konstrukcja stalówki nie pozwala na więcej odchylenia tych skrzydełek. Można także pisać odwrotną stroną, chociaż tutaj mniejszy przepływ, a za tym idzie mniejsze nasycenie. Bez nacisku pióro pisze zupełnie swobodnie, nie ma żadnego przerywania w przepływu atramentu, chociaż pióro ma swoje lata. Jest to bardzo ładny model, zapowiada późniejszy model 65 i słynną parkerowską 75 i już tutaj widać pewne jakby projektowe zbieżności. Natomiast jest to pióro, tak jak już mówiłem, krótko produkowane, w związku z tym rzadko można nie je upolować. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.